Oficjalną siedzibą słynnego na całym świecie hrabiego Drakuli jest zamek Bran, położony nieopodal Braszowa. Zamek piękny, wspaniale odrestaurowany, majestatycznie wznoszący się na samotnej skale, u stóp której przycupnęła niewielka wioska. Ten cud architektury Siedmiogrodu zwiedzają dziennie setki, a czasem i tysiące turystów. Przy całym swym robiącym wrażenie przepychu ów zabytek ma jedną, jedyną wadę. Hrabia Dracula nie dość, że nigdy w nim nie mieszkał, to jeszcze prawdopodobnie nigdy tutaj nawet nie był. Jego rodowe zamczysko znosi się blisko 150 km dalej, w górach Transylwanii. Trudno powiedzieć, dlaczego na siedzibę Drakuli dzisiejsi Rumuni wybrali nie ten zamek, co trzeba. Może łatwiej do niego dojechać, może jest ładniejszy, ciekawszy. Postanowiliśmy to niezwłocznie sprawdzić, odwiedzając ten właściwy. Droga nie była łatwa, bo pokonanie 126 km zajęło nam prawie 4 godziny. Górskie widoki wynagrodziły nam jednak ten trud. Jak łatwo było przewidzieć, prawdziwa siedziba Vlada Palownika, bo taki przydomek nosił za życia hrabia Dracula, nie robi już takiego wrażenia. Prawdziwa przygoda zaczyna się jednak z pierwszym krokiem pod górę. Do Cytadeli Penarii, bo taką dumną nazwę nosi obecnie ruina, prowadzi 1480 krętych schodków. Góry są tutaj strome i dzikie, co chwilę pod stopami wędrowcy otwiera się przepaść. Na dodatek co chwila natrafiamy na znaki ostrzegające przed dzikimi niedźwiedziami, których w okolicy jest sporo. Chyba znamy już odpowiedź na pytanie, dlaczego turyści wolą zamek Bram. Tamten, choć sztuczny, jest piękny i łatwo dostępny, a ten tutaj trzeba się mocno zmęczyć, żeby do niego dojść. 1480 schodków do góry, ale było warto, bo jesteśmy tu. Ale to nie dla widoku tutaj jesteśmy, tylko dla najbardziej znanej na świecie postaci z Rumunii, czyli Draculi, hrabiego Draculi, którego pierwotypem był Vlad Palownik. A tutejszy wołoski bohater, no znany z tego, że był bardzo krwawy i hobby miał polegające na nabijaniu swoich wrogów na pal. Była to niezdobyta twierdza, a zamek wygląda tak. Kim był Vlad Dracula? Vlad Palownik, bo to od niego się wszystko zaczęło. Otóż był to taki wołoski władyka, coś na kształt naszych szlachciców. A młodość spędził na dworze sułtana tureckiego jako taki zastaw za to, żeby jego rodzina była sułtanowi potrzebna. A wrócił do Rumunii po kilkunastu latach spędzonych właśnie w Turcji, no i zbuntował się, postanowił wywalczyć jakąś taką niezależność, a może niepodległość. No jego głównym wrogiem byli właśnie Turcy, którzy tutaj bardzo często na tereny Siedmiogrodu, Wołoszczyzny, Rumunii organizowali najazdy, wypady, uważali te tereny za swoje włości. No i uważał, że to było jego doświadczenie wyniesione z pobytu właśnie w Turcji. Uważał, że najlepszym sposobem na wygranie z Turkami, którzy mieli niesamowitą przewagę liczebną, jest skuteczne ich zastraszenie i bycie jeszcze bardziej okrutnym niż oni. Któregoś razu, gdy wielka turecka któraś z rzędu nawała szła na te tereny, pojął kilkanaście tysięcy tureckich jeńców i wszystkich nabił na pal.
gdy tureckie wojsko szło wzdłuż tych pali, drogą długą na kilka kilometrów, było przerażone, straciło morale, nie chciało się bić. No, trzeba przyznać, że był krwawym despotą, ale niezwykle skutecznym jak na tamte czasy, bo potrafił jednak wywalczyć niezależność, mimo tego, że graniczył z tak trudnymi sąsiadami. Nazywano go na początku Smok, później przyzwano go Diabeł, czyli Draconus, i stąd powstała legenda, później już po jego śmierci, że jest Drakulą, że był człowiekiem pijącym ludzką krew. I stąd powstała cała legenda o wampirach, o Drakuli, którą wszyscy znamy z wielu filmów i która jest jednym z największych światowych hitów.